Jestem po pierwszym etapie tej podróży. Jeszcze 11 godzin lotu. Teraz jestem we Frankfurcie na przesiadce. Teraz spotkam się z Bartkiem i już w trójkę, bo jeszcze Jędrek z Kingplanera lecimy do USA. No to będzie ciężka przeprawa, ale fajna przygoda. Pierwszy dzień na miejscu. Jesteśmy w sumie nawet nie zjetlagowani. Noc przebiegła bardzo fajnie. Wczoraj już byliśmy zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek nagrywać. Udajemy się właśnie na trasę, na rekonesans morze całości. Zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Samopoczucie na razie dobre, miejsce świetne, więc lecimy i zobaczymy, co tam będzie na trasie nas czekało. Nie mów Bartek, że na trening albo na zawody nigdy nie zapomniałeś butów. Kiedyś na trening zapomniałem. Ruszyliśmy tego pierwszego dnia na rekonesans trasy. Rekonesans właściwie pierwszej części trasy, ponieważ byliśmy zbyt zmęczeni, żeby zrobić 27 km. Przebiegliśmy więc wszystko do pierwszego punktu odżywczego, więc pierwsze 2 podbiegi. Później ścieliśmy do drugiego punktu odżywczego. Jak widzicie, trasa jest bardzo prosta. Jest to teren leśny, kilka korzeni, kilka kamieni, ale ogólnie żadnych trudności technicznych tutaj nie będzie. Będzie bardzo, bardzo szybko. Szczególnie szybki jest ostatni zbieg. Jest to prosta, ale dosyć wąska droga, jednocześnie umożliwia ona wyprzedzanie. Ma ona natomiast bardzo dużo zakosów, których niestety nie można ścinać, tak jak zauważycie, co robię tutaj. Byłoby to bardzo ekonomiczne, natomiast organizator zabrania pod warunkiem dyskwalifikacji bądź kary czasowej. Tego dnia udaliśmy się jeszcze na szybkie zobaczenie Golden Gate i zmęczeni położyliśmy się szybko spać, tak aby zregenerować się na dzień następny. 11 bowiem wykonywaliśmy ostatni akcent przed naszym startem w niedzielę. Ten akcent miał na celu lekkie pobudzenie, ale też rekonesans drugiej części trasy, czyli od pierwszego punktu odżywczego do drugiego punktu odżywczego. Zbieg od tego pierwszego punktu odżywczego jest nieco bardziej techniczny niż reszta. Tutaj widać, że jest dużo schodów, trochę kamieni, przebiegamy przez mostki i zaraz ruszamy na nasze 15-minutowe przyspieszenie i później 4 razy 1 minuta. Był to bardzo mocny bieg. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że pobiegniemy to aż tak mocno. Widzicie, jakie były statystyki, więc był to, szczerze mówiąc, mocny vertical. Później jeszcze razem z chłopakami zrobiliśmy 4 razy 1 minutę przyspieszeń, tak by rozkręcić nieco nogi. Całość wyszła w strefie 4., 5., natomiast czułem się tutaj bardzo dobrze. Mam dosyć wysokie umiejętności wychodzenia na wysokie rejestry tętna, natomiast na pewno na zawodach będę musiał uważać, aby nie przesadzić i tego początku po prostu nie przygrzać za mocno, bo powodowałoby to ścięcie drugiej części trasy. Kończyliśmy dzisiaj nasze takie większe pobudzenie przedstartowe. Byliśmy 15 minut na trzecim podbiegu w jakimś szybszym tempie. Później jeszcze 4 razy 1 minuta z przerwą 1 minuta. Tak na rozkręcenie. I dzisiaj jest generalnie w porównaniu do wczoraj mega ciepło. To nie patelnia, więc no to był błąd, że nie wziąłem sobie picia. Ale na szczęście jesteśmy już. Na szczęście jesteśmy już w aucie. Udaliśmy się wieczorem na zwiedzanie, poszliśmy do Fisherman's Wharf i usłyszeliśmy tutaj właśnie tych oto panów. Było to dla mnie duże zaskoczenie, że tyle lwów morskich może być w centrum miasta i może się tak swobodnie poruszać między ludźmi, wręcz można powiedzieć pozując do zdjęć. Fisherman's Wharf zrobiło na mnie fajne wrażenie, natomiast nie zachwyciło mnie jakoś bardzo mocno. Nie są to ochy i achy, które miałbym w innych miastach. To miasto jest po prostu dużym miastem. Natomiast następne dni mieliśmy jeszcze okazję zobaczyć nieco więcej. Trzeciego dnia udałem się na rekonesans trasy, znowu tym razem z ekipą Goldena. Pobiegaliśmy trochę w grupie, pogadałem z dyrektorem zawodów, który wyjaśnił nam nieco zasad oraz jak tworzył tę trasę i później odłączyłem się od grupy, by wykonać jeszcze swoje pobudzenie, a mianowicie 8 razy 25 sekund szybko. W porównaniu natomiast do pierwszego dnia, dziś było tutaj po prostu przepięknie. Te widoki na San Francisco, na całą zatokę, te chmury, które wisiały nad zatoką i tworzyły dodatkowy klimat, wszystko to wyglądało po prostu super. Na zawodach oczywiście nie będzie czasu, żeby na to patrzeć, ale tutaj było bardzo fajnie. Zrobiłem 60 minut i czułem się naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
Po południu poszliśmy jeszcze zwiedzać miasto po raz kolejny. Tutaj ruszyliśmy do Chinatown, przeszliśmy się ulicami, poszliśmy na Market Street, tak aby zobaczyć wszystkie te centralne, najważniejsze punkty w mieście. I tak jak wspomniałem wcześniej, miasto może nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia, ale na pewno ma swój klimat. Posłuchajcie. I nadszedł czas na w sumie największą dla nas atrakcję, mianowicie przyjażdżkę Cable Car. I tutaj udało się, że byliśmy dosłownie na zewnątrz. Dlatego tworzyło to fajną atmosferę, trzymaliśmy się tych poręczy, jednocześnie można było doświadczyć tego miasta w bardzo, bardzo fajny sposób. Tych stromych podjazdów, tych bardzo stromych zjazdów, więc to, szczerze powiem, tworzy pewien klimat i bardzo podobało mi się to, że można doświadczać jeszcze tutaj takich rzeczy. Wyobraźcie sobie, że w Europie mamy do czynienia z takim tramwajem, z którego dosłownie możesz wypaść, jeżeli się nie będziesz trzymał. Dlatego też ta przejażdżka była bardzo, bardzo dobrym punktem tego zwiedzania. Natomiast nie chcieliśmy też za dużo chodzić, ponieważ wiadomo, start jest najważniejszy. Do San Francisco na pewno jeszcze wrócimy. I przyszedł czas na ostatni, właściwie nieco dłuższy trening. Biegaliśmy tutaj już bezpośrednio u nas w Mill Valley nad taką trasą, nad zatoką. Jest ona świetna i przepiękna. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Biegnie się taką asfaltową ścieżką, całkowicie płaską, właśnie nad zatoką i dzięki temu można wykonać tutaj bardzo fajne łączone treningi. Już rozumiem, dlaczego Rafałowi podobało się mieszkanie tutaj właśnie w San Francisco. Myślę, że można tu zrobić naprawdę, naprawdę dużo i samo miasto, jak i okolica oferuje bardzo dużo też pod kątem właśnie atrakcji, pod kątem takiego urozmaicenia na co dzień, a pod kątem treningowym można tu zrobić naprawdę, naprawdę wszystko. To jest bojande, bo masz jedną szansę. Tak. Zaraz po treningu udaliśmy się jeszcze odebrać nasze pakiety. I tutaj szczerze wam powiem, że wioska zawodów przypomina tak naprawdę jakiś bardzo, bardzo lokalny bieg, a nie bieg Goldena. No po prostu nie robi to żadnego wrażenia. I też patrząc pod kątem tego, jaki rozmach był na Tatra Sky, a co mamy tutaj i z jakim terenem, czy też organizacją mamy do czynienia tutaj, no uwierzcie mi, pozostawia to dużo do życzenia. Zresztą zobaczcie sami. Jeśli zastanawialibyście się, jak wygląda biuro zawodów i cała wioska w Stanach, no to popatrzcie, wygląda to właśnie tak. I to wszystko. Yeah, that's all. Like, We're done. we're done. 2 minutes. 2 minutes and that's the start area. Co do całego pobytu, moje pierwsze wrażenie jest takie, że tu wszystko jest ogromne. Tutaj wszystko jest o wiele większe niż to, co jest u nas. Zarówno miasta, jak i samochody, jak i porcje jedzenia, jak i dostępne produkty do kupienia w sklepach. Także jest to pewien szok kulturowy. Natomiast z czego bardzo się cieszę, że nie odczułem praktycznie w ogóle jetlagu i że bardzo szybko zaadaptowałem się do nowej strefy czasowej, co napawa mnie optymizmem, ponieważ dosyć dobrze się wysypiałem. Jedyna rzecz, która nieco mnie martwi, to jest to, że wczoraj obudziłem się z bólem gardła i na szczęście nie jest to nic wielkiego. Nie mam też innych objawów, nie mam gorączki, nie mam kataru, nie czuję się osłabiony. Parametry podczas biegu wyglądają dobrze, natomiast mam nadzieję, że ta mała czkawka przejdzie mi do momentu, w którym będę już startował. Co do samopoczucia, jest ono naprawdę bardzo dobre. Trasa jest szybka, natomiast jestem przygotowany na szybkie bieganie. Zrobiłem mega dużo mocnych bodźców, które powodowały, że mogę myśleć o rywalizacji tutaj z najlepszymi. Dzisiaj był ostatni, właściwie taki poważniejszy dzień treningowy, dlatego też jutro już nic nie będę nagrywał. Chcę sobie odpocząć, chcę trochę skupić się na tym, co będzie w niedzielę. Jutro też mam zadanie, ponieważ będę supportował koleżankę, z którą tutaj mieszkam. Jutro mam też tylko i wyłącznie rozruch w treningu, także jest to dosyć spokojny dzień. A wszystko, co działo się do tej pory w tym tygodniu, zakończyło się tak naprawdę dzisiaj. Dlatego też tego vloga oglądacie już w sobotę, zaraz przed zawodami.
zawodami. U mnie teraz jest godzina 19:10, zaraz udaję się na dalszą część carboloadingu, później idę spać. Mam nadzieję, że wyśpię się dosyć dobrze i że moje objawy będą zmniejszały się do niedzieli. Natomiast co do samego biegu. Bieg już w niedzielę o godzinie 8 rano naszego czasu. Jeżeli chodzi o Was, będzie to Wasza godzina 17. Niestety nie będzie żadnego live streamu, niestety nie będzie żadnej relacji na żywo. Natomiast polecam Wam tutaj śledzić kanały King Runnera Ultra, ponieważ Jędrek na 100% będzie starał się dostarczyć Wam jak najbardziej aktualne informacje, tak byście byli na bieżąco z tym, co dzieje się u nas, i tak abyście też mogli uczestniczyć w tej naszej wielkiej amerykańskiej przygodzie. Ja bardzo dziękuję Wam za te 4 tygodnie obecności pod filmami związanymi właśnie z tymi bezpośrednimi przygotowaniami do startu w USA. To jednak oczywiście nie koniec. Każdy tydzień, każdy trening, który tutaj jest, każdy start będę szeroko Wam opisywał tak, abyście razem ze mną właśnie mogli uczestniczyć w tej wielkiej amerykańskiej przygodzie, a jako taką ją przede wszystkim traktuję. Jestem generalnie mega wdzięczny za to, gdzie doprowadziło mnie życie, za to, gdzie doprowadziła mnie ta trailowa przygoda i tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że warto walczyć o marzenia i warto za nimi podążać, bo dzięki temu czujemy się spełnieni. Trzymajcie za nas kciuki, trzymajcie kciuki za mnie i za Bartka, za nasz dobry start, za to, abyśmy dobrze rozłożyli siły, za to, abyśmy byli zadowoleni przede wszystkim ze swoich wysiłków i abyśmy cali i zdrowi dotarli do mety. To tyle na dziś, a jeżeli podobał się Wam ten odcinek, oczywiście zasubskrybujcie ten kanał. Bardzo mi tym pomożecie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w następnych odcinkach już po pierwszym starcie w USA. Trzymajcie się!